A co gdybym ci powiedziała, że 90% twoich przekonań na temat budowania intymności z kobietą jest w rzeczywistości błędne? Co, jeśli obszary, na których skupia się większość mężczyzn, nie są nawet blisko miejsca, w którym zaczyna się prawdziwa więź? Jestem dr Amelia Duarte, urolog z ponad 10-letnim doświadczeniem w pomaganiu mężczyznom w odzyskaniu zdrowia intymnego. A dziś zdradzę coś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki dotykasz, nawiązujesz kontakt i budujesz więź z kobietą. Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ odkryjesz 5 naukowo udowodnionych stref, które wyzwalają głębokie przywiązanie emocjonalne i jak je wykorzystać już dziś wieczorem. Jeśli cenisz sobie prawdziwą, trwałą intymność, nie przegap tego. Wstęp. Dlaczego większość mężczyzn się błędnie obszary, na które większość mężczyzn zwraca uwagę? Usta, oczywiste miejsca, nie plasują się nawet w pierwszej piątce, jeśli chodzi o budowanie głębokiej więzi emocjonalnej u kobiet. Zamiast tego istnieje 5 ukrytych stref, potwierdzonych badaniami neurologicznymi, które po prawidłowej stymulacji wysyłają sygnały ciepła bezpośrednio do ośrodków nagrody w mózgu. Sygnały te uwalniają hormony więzi do krwiobiegu i wywołują pragnienie dotyku, które może trwać dniami. To nie jest manipulacja, to nie jest podryw bez sensu. To prawdziwa nauka medyczna, poparta badaniami opublikowanymi w czasopismach takich jak The Journal of Neuroscience, Clinical Neurology i The European Journal of Neuroscience. I tu robi się jeszcze ciekawiej. Jeśli masz ponad 50 lat, masz niesprawiedliwą przewagę, ponieważ te 5 punktów wymaga czegoś, czego często brakuje młodszym mężczyznom. Cierpliwości, obecności i pewności siebie, by zwolnić. Dlaczego te punkty są ignorowane? Większość mężczyzn przez całe życie całkowicie ignoruje te obszary. Pomijają skupiska nerwowe, które naukowo udowodniono jako aktywujące więzi emocjonalne. Ignorują ścieżki neuronowe, które łączą się bezpośrednio z ośrodkami przyjemności i przywiązania w mózgu partnerki. I dlatego tak wielu mężczyzn nigdy nie doświadcza prawdziwej intymności emocjonalnej i fizycznej. Pozwól, że pokażę ci dokładnie, czego im brakuje. Punkt 1. Kark. Prawdopodobnie o tym słyszałeś, ale zapewniam cię, że robisz to źle. Karek to miękki obszar z tyłu szyi, tuż pod linią włosów. Większość mężczyzn rzuca się na niego, całuje go raz lub 2 razy, a potem idzie dalej. Duży błąd. W tym obszarze znajduje się 8 par zakończeń nerwów rdzeniowych z odcinka szyjnego kręgosłupa. Badania pokazują, że odpowiednia stymulacja stymuluje wydzielanie oksytocyny, hormonu odpowiedzialnego za więź i zaufanie. Ale to, co czyni ten obszar naprawdę potężnym, to nie tylko anatomia, to psychologia. Ona nie widzi, co robisz. Musi ci całkowicie zaufać. Ta wrażliwość w połączeniu z delikatną stymulacją nerwów tworzy coś głębokiego, emocjonalne poddanie. Jak to zrobić poprawnie? Zwolnij. Delikatnie odgarnij jej włosy. Pozwól, aby twoje palce musnęły jej skórę. Delikatnie przyłóż usta do karku i przytrzymaj przez 3 sekundy. Zauważ, jak zmienia się jej oddech. Następnie lekko przesuń się na bok. Kolejny delikatny pocałunek. Po jednym pocałunku odsuń się na tyle, aby twój ciepły oddech pozostał na skórze. Lekki dotyk i oddech aktywują więcej zakończeń nerwowych, niż kiedykolwiek mógłby to zrobić nacisk. Obserwuj, jak jej ramiona opadają. Obserwuj, jak odchyla się do tyłu, w twoją stronę. Opanuj to, zanim przejdziesz dalej. Punkt 2. Za uchem, ukryta na widoku i niezwykle wrażliwa. Miękka skóra tuż za uchem, w miejscu, gdzie płatek ucha łączy się z twarzą, jest pełna receptorów czuciowych. Badania neurologiczne pokazują, że ten obszar łączy się z nerwem błędnym, tym samym nerwem, który reguluje relaksację, tętno i spokój emocjonalny. Delikatna stymulacja może dać głęboką przyjemność i poczucie bezpieczeństwa, ale technika ma znaczenie. Lekka stymulacja działa lepiej niż nacisk. Delikatna stymulacja zawsze pokonuje agresję. Jak używać? Zacznij od pocałunku tuż poniżej ucha. Powoli przesuwaj się w górę, w kierunku płatka ucha.
Delikatnie chwyć płatek ustami. Na krótko. Puść go. Pozwól, aby twój oddech ogrzał to miejsce. Niektóre kobiety lubią delikatny dotyk, inne wolą minimalny kontakt. Obserwuj jej reakcję. Oto profesjonalna rada. Podczas całowania za uchem szepnij coś. Cokolwiek. Połączenie doznań fizycznych i twojego głosu tworzy potężny, podwójny bodziec. Ten moment, jeśli zostanie wykonany prawidłowo, jest niezapomniany. Punkt 3. Kości krzyżowe, dolna część pleców. Wkraczamy teraz na terytorium, którego większość mężczyzn nigdy nie eksploruje i właśnie dlatego to działa. Kość krzyżowa to obszar tuż nad biodrami, w dolnej części pleców. Tutaj nerwy łączą się bezpośrednio z okolicą miednicy. Delikatny nacisk w tym obszarze może wywołać relaks, ciepło i głęboki komfort fizyczny. Badania, w tym wyniki badań w Szpitalu Ogólnym w Massachusetts, pokazują, że stymulacja krzyżowego układu nerwowego może prowadzić do głębokiego relaksu fizycznego i emocjonalnego. Sposób użycia. Połóż dłoń płasko na jej dolnej części pleców. Stosuj powolny, stały nacisk. Przesuwaj dłoń w dół w kierunku bioder. Możesz również rysować powolne okręgi opuszkami palców lub delikatnie naciskać kostkami palców płynnymi ruchami. Połącz to z uspokajającymi słowami lub delikatnym dotykiem w innym miejscu, a układ nerwowy głęboko zareaguje. Ten punkt ją uziemia, relaksuje jej ciało, tworzy poczucie bezpieczeństwa. Punkt 4. Wewnętrzna część nadgarstka i wewnętrzna część ramię. Ten obszar jest często zaniedbywany, co czyni go niezwykle skutecznym. Wewnętrzna część nadgarstka i wewnętrzna strona przedramienia mają cienką skórę i bardzo reaktywne zakończenia nerwowe. Ponieważ te obszary są rzadko stymulowane, nawet delikatny dotyk wydaje się zaskakująco intensywny. Sposób użycia. Delikatnie obróć jej dłoń do góry. Powoli przesuwaj opuszkami palców od jej nadgarstka do wewnętrznej strony łokcia. Od czasu do czasu rób pauzy. Pozwól jej układowi nerwowemu rejestrować każde doznanie. Ten punkt jest subtelny, elegancki i idealny na chwilę ciszy, nawet w codziennych sytuacjach. Punkt NR5. Dolna część brzuchu i pępek. Ten punkt zaskakuje wielu mężczyzn, ale jest poparty solidną wiedzą neurologiczną. Skóra wokół pępka charakteryzuje się dużą gęstością receptorów czuciowych i bezpośrednimi połączeniami nerwowymi z głębszymi sieciami brzusznymi i miednicowymi. Jak do tego podejść? Wykonuj powolne, okrężne ruchy wokół dolnej części brzucha. Utrzymuj lekki, stały nacisk. Stopniowo poruszaj się do wewnątrz, a następnie zatrzymaj. Zawsze obserwuj jej oddech i mowę ciała. Ten obszar należy badać tylko wtedy, gdy partnerka poczuje już zaufanie i komfort. Prawidłowo wykonany tworzy spokojną, połączoną energię, a nie pilną potrzebę. Dlaczego te punkty działają? Te obszary są bogate we włókna aferentne C-dotykowe, wyspecjalizowane nerwy, które reagują specyficznie na delikatny, czuły dotyk. Zostały zaprojektowane tak, aby wykrywać bezpieczeństwo, więź i troskę, a nie presję czy siłę. Ich stymulacja aktywuje układy przywiązania w mózgu, uwalnia oksytocynę i tworzy neuronalne powiązania między dotykiem a bezpieczeństwem emocjonalnym. A oto prawda, której większość mężczyzn nie słyszy. Z wiekiem staje się to silniejsze, a nie słabsze. Dojrzali mężczyźni wyróżniają się cierpliwością, obecnością i intencją, dokładnie tymi cechami, których wymaga głęboka intymność. Zastosowanie. W rzeczywistym życiu. Nie próbuj wszystkich 5 naraz. Pozwól im pojawić się naturalnie. Kark działa podczas cichego uścisku. Za uchem podczas bliskiej rozmowy. Dolna część pleców podczas masażu lub bliskości. Wewnętrzna część ramienia podczas kolacji lub wspólnego siedzenia. Brzuch tylko w prywatnych, zaufanych momentach. Te techniki działają tylko wtedy, gdy wynikają z autentycznej troski. Ona od razu poczuje różnicę. Kiedy podchodzisz do kontaktu z intencją, każdy dotyk staje się komunikacją, każdy pocałunek staje się rozmową. To jest intymność dla dojrzałego mężczyzny.
Nie udowadnianie swojej wartości, ale prawdziwe połączenie. A oto, co chcę, żebyście zrobili. Jeśli ten film otworzył wam oczy, polubcie go. Pomoże wam dotrzeć do mężczyzn, którzy naprawdę tego potrzebują. Zostawcie komentarz i napiszcie, który z 5 filmów zaskoczył was najbardziej. Przeczytałem wszystkie. Subskrybujcie i włączcie powiadomienia. Co tydzień publikuję nowe, oparte na badaniach naukowych treści dla mężczyzn po 50. roku życia, którzy chcą odzyskać pewność siebie, zdrowie i intymność. Udostępnij to znajomemu, który tego potrzebuje. Zachowajcie pewność siebie, panowie, i do zobaczenia w następnym filmie.